kasujemy bilety. Dzisiaj mamy dzień, który zamierzamy spędzić nad jeziorem i kierujemy się właśnie z metra Czerwonego w kierunku autobusu 122, bo jedziemy nad jezioro. Trzymajcie kciuki, że będzie pięknie i ładnie. Jesteśmy tutaj, wysiedliśmy z metra, teraz szukamy autobusu 122, prawdopodobnie jest tutaj. Idziemy się upewnić i 122 dojeżdża się pod samo jezioro. Także dojazd jest tak, tu jest 122. Także dojazd jest ok, tylko nie wiem, o której będzie autobus. Chcę Wam pokazać, że w autobusie, jak będziecie jechać, to zobaczcie, jest taki monitorek i można śledzić dokładnie, gdzie autobus się znajduje. Tutaj jeszcze, jak już się zacznie znowu taki widok na morze, w sumie to jest taka zatoczka, to jeszcze 2 przystanki, tak mi pokazuje mapa i będziemy wysiadać. Ale pan kierowca czasami omija przystanki, jak nikt nie wysiada, także nie liczcie ich, po prostu patrzcie sobie dokładnie, gdzie jesteście. Teraz powinien być ten przystanek i my na kolejnym wysiadamy, ale w każdym razie, no to tak jak widzicie, to już jesteśmy przy morzu, a jezioro będzie pewnie zaraz tutaj po drugiej stronie. Dobrze trafiliśmy. Mówię, pan ominął jeden przystanek, więc nie ma co się stresować, musicie dokładnie patrzeć, gdzie jesteście, ale jak już zobaczycie początek tej góry, no to tu jest właśnie to lake. Po drugiej stronie mamy autobus z powrotem, także naprawdę przystanek jest bardzo, bardzo blisko zlokalizowany. My teraz idziemy zobaczyć, jak to wygląda w środku, bo nie mamy biletów zarezerwowanych online. No bo nam jakieś bzdury chodziły. Nie można było zaznaczyć, że jedziemy z dzieckiem, tylko chcieli normalnie skasować nas za bilet i zależek jak dla dorosłego. Otwarcia od 8:30 do 7:00, do 19:00, ale tu się już zaczyna klimacik. Tutaj nawet jak nie macie leżaków zarezerwowanych, tak mi się wydaje, że nie trzeba będzie, no bo nie ma tak dużo jeszcze turystów. My jesteśmy, mówię, w połowie kwietnia, to fajnie jest tutaj pochodzić po prostu. Fajnie jest tutaj po prostu pochodzić. Także idziemy dalej. Tak. Dzisiaj nie jest tak super mega gorąco. Dopiero te upały oczywiście przyjdą tutaj, jak my wyjedziemy. No ale korzystamy z tego, co mamy. Tak, tutaj jest prywatna część, tu jest ticket na łódkę. Restauracja, parking. A my musimy gdzieś, tam jest chyba wejście. A, tam są tikety, okej, dobrze. I jak to wygląda tutaj wszystko? Chodźcie może tutaj na chwileczkę na ten punkt. Tutaj wyczytałyśmy, oglądałyśmy jakieś tam filmiki, jak ktoś wcześniej był, ale takich dokładnych informacji, czy trzeba bukować online, czy nie, słuchajcie, nigdzie nie mogą znaleźć. Więc tak trochę zaryzykowaliśmy, przyjeżdżając tutaj, to mamy, zobaczcie, całą mapkę, jak to wszystko wygląda. I tak, można wypożyczyć sobie, tak, leżaki. Generalnie chodzi tutaj o to, że musicie mieć zarezerwowane te leżaki. I za te leżaki się płaci. Tam jest łódka, widzisz? Mówiłam, że może tam się wpływa tą łódką do tych jaskiń, nie wiem. Zobaczymy. Bardzo fajnie wygląda. Tak jak widzicie, nie jest głęboko, ludzie tutaj wchodzą. Zobaczymy, jak nam teraz, co nam powiedzą, jeśli chodzi o dzieciaki, bo to mówię, też jest ważne, żeby nie płacić za dodatkowy leżak, no tak mi się wydaje. No ale to się okaże za chwilę kasę biletową, więc chyba będzie można na miejscu to wszystko kupić. Już idę się zapytać właśnie. Dostajemy tutaj bilety i teraz tak, General Admission jest zupełnie inny niż tak, jak myśmy sobie upatrzyli przez online, bo online rezerwujecie sobie tylko po prostu już taki, że tak powiem, wypasione, czyli te łóżka i tak dalej, a jeżeli chcecie wejść teraz normalnie, to tak, 14 euro. Ile kosztowało Twoje? 14, Twoje 17. Aha, czyli dzieciaków kosztowało 14, a moje 17 i słuchajcie, czyli razem zapłaciłam 45 i możemy siadać wszędzie tutaj, poza tymi łóżkami. No to super, słuchajcie. No to 15 euro, że siedzisz na takim łóżku, jak można wygodnie sobie też usiąść na tych leżaczkach. No łóżka są ekstra, ale leżaczki są super. Też fajne, dokładnie, widzicie? Także możemy usiąść, słuchajcie, jeszcze możemy sobie usiąść tutaj, czyli w kule wypasik. Jak znajdziecie miejsce, to mamy 3 łóżka koło siebie, tak? Tu siadamy? Tutaj, słuchajcie. Są leżaczki i to jest ten General Admission. Ta część tak samo podlega pod część darmową. Także tutaj dzieciaki już korzystają. Jeszcze dodatkowo internet można dostać. Jeziorko 22 stopnie. Także super. Nie jest duże, więc nie ma też tutaj, słuchajcie, tak za dużo miejsca, ale no tak jak Wam mówiłam, albo sobie rezerwujecie online, ja Wam zostawię linka i wtedy macie pewność, że wejdziecie tutaj 100%, tylko że wtedy, mówię, płacicie za te leżaki albo za te duże łóżka,
A jeżeli General Admission, no to musicie uważać, bo po prostu może nie być miejsca. Chociaż tych leżaków jest dosyć dużo. Także to spoko wygląda tutaj. Tutaj mamy przebieralnię, prysznice. Słuchajcie, no i tutaj są informacje o tym, ogólnie co można, czego nie można. Więc ja sobie patrzę tutaj dokładnie, co tu jest. No tak, no to wiadomo, wszystkie zasady takie bezpieczeństwa, ale mnie ciekawi jedna rzecz. Z tym jedzeniem i z tym piciem. Bo wiecie, no ja na przykład nie wszystko mogę zjeść z restauracji, więc mam zrobioną sobie sałatkę z quinoa, którą specjalnie dzisiaj rano sobie zrobiłam. No bo siedząc sobie do 19, no trochę czasu potrzeba i chociaż jedno danie by się przydało zjeść. Tutaj widzę, że jeszcze bar jest nieczynny, ale idę dokładnie przeczytać ten regulamin. Tutaj panowie chodzą cały czas tymi terminalami. Takie trochę to jest stresujące, wiecie? Tak, trzeba mieć klapki. Od razu wam powiem, że musicie mieć klapki. O, tutaj te rybki, które w wodzie są. Musicie mieć klapki, trzeba chodzić w klapkach. Nie wolno chodzić na boso ze względu tutaj na jakąś tam higienę, którą sobie wymyślili, chociaż tutaj ludzie widzę, że chodzą boso. Także cały czas ktoś nas obserwuje, patrzy. No, takie pierwsze wrażenia, wiecie, fajnie, ale stresujące jest to, że cały czas ta obsługa tutaj, że tak powiem, jest za twoimi plecami. Słuchajcie, my idziemy na poszukiwanie toalety. Tutaj jest spa i to też jest dodatkowo płatne. To w opcji biletów sobie zobaczycie. Tutaj jest jak gdyby taka zewnętrzna część i chyba tam można w ogóle sobie przyjść i usiąść bez wchodzenia na to jezioro. No na razie nas tylko dziwi to, że cały czas po prostu ktoś za nami jest, prawda? I oni, wiecie, tak chodzą z tymi terminalami, no nie wiem, no może fajnie, bo jak ktoś chce sobie coś zamówić, no to od razu reagują, ale no dla mnie jest to takie stresujące. Tak, i tutaj też jest właśnie taka część sanitarna, więc fajnie. Możecie sobie wymyć się. Toalety są tylko dwie, więc trochę mało. Ja na pewno sobie kawę zamówię, więc jakieś menu postaram się ogarnąć, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda. A na razie naszym celem już jesteśmy przebrani, także idziemy sobie popluskać się w wodzie i zobaczymy, jakie wrażenia w wodzie. Później dzieciaki będą pewnie już same chciały wchodzić do wody, więc będzie też troszkę inaczej. Generalnie jest bardzo ładnie, tylko mówię, trochę tutaj te zasady mnie ci panowie w tych brązowych ubrankach tak stresują. A powinien być taki chill, według mnie. Dobra, słuchajcie, wchodzimy. Podobno woda, mówią, że jest zimna. No taka jest. No, ale rybki jak widać. Ale fajnie. Ale... Słuchajcie, takie uczucie, rzeczywiście nie jest ta woda jakaś taka mega ciepła, jak zapewniali. Ale jest przyjemnie. Ja sobie idę, usiądę tutaj z boku, żeby rybki poskubały moje stópki, a później będę patrzyła na dzieciaki. Pewnie jak siedzisz już w wodzie, to jest zrobię ten magiczny trik, czyli wkładam nogi i zobaczcie, co się dzieje. Od razu atakują. Ale uczucie dziwne, słuchajcie. Ale dziwne uczucie, zobaczcie, po prostu mega dużo ich jest tutaj. Obtaczają skórę. Ale śmieszne. Ale woda jest naprawdę taka, wiecie, trochę gęsią skórkę mam, bo powietrze na zewnątrz jest troszkę chłodniejsze, ale te ryby są niesamowite. Ciekawe, czy rzeczywiście robią swoją robotę. Patrzcie, ile tych rybek tutaj pływa, ale pan zbiera takie wodorosty, ale nam się na razie nie chce wchodzić, bo zaczął deszcz padać, słuchajcie. Miało być dzisiaj dużo ładnie, to jest zarezerwowana już część, także nie możemy wejść. Tam jest chyba dosyć głęboko, zobacz, widzisz? Chyba tak. Ktoś staje na rękach. Generalnie jest fajnie, ale powiem wam, spodziewałam się trochę takiego większego wow.
no fajnie jest przyjechać, ale to naprawdę musicie trafić w takie fajne okno pogodowe, bo nam troszkę dzisiaj no się nie udało. Teraz zobaczcie, temperatura 18 stopni, a w wodzie 23, przed chwilą było 19, a powinno być 21. Mamy menu, słuchajcie. Zaraz zobaczymy, jak to wszystko tutaj wygląda, bo naprawdę panowie chodzą i pilnują, żeby nic nie jeść. Tutaj młody sobie potajemnie wcina chrupasy, ale ja po prostu pójdę do przebieralni i sobie tam zjem moją sałatkę. Ale generalnie tak, no alkohole nas nie interesują, no chyba, że Was interesują, no to popatrzcie sobie. Maksymalnie widzę 13 euro. No to jakiś szampan. A tutaj mamy tak, kuchnia i tu mamy jakąś grecką sałatkę za 12. Tutaj też jest green salad za 7. To z 7. Co tu jest jeszcze takiego ciekawego? Wyglądają te rzeczy bardzo apetycznie, jak oni je noszą. Frytki ze słodkich ziemniaków 7. Wafels, no brakuje mi słowa. Gofry, tak. Grecki jogurt 11. No właśnie, chicken nuggets 11. No takie są ceny normalne, no tak jak w tych kawa, natomiast tutaj Fred Espresso 5, także 50p więcej niż normalnie. O tak to napoje. A gdzieś tu widzicie jeszcze, że granita jest, a tu granita 5. No także coś tam można zamówić, ale najgorsze jest to, że słuchajcie, zaczęło padać i tak trochę niefajnie to wszystko nam tutaj, ta pogoda pokrzyżowała plan. Zamówiliśmy sobie frytasy na razie, białą czekoladę i czekam na kawę. No powiem Wam, zobaczymy jak posiedzimy długo. Potajemnie pod naszym stolikiem wcinamy nasze rzeczy. No nawet dobre te frytki. Słuchajcie, muszę zostawić rybki, bo jak zaczyna padać deszcz, to oni wypraszają z wody. Takie zasady. Także ludzie wchodzą i wychodzą. To już jest drugi raz taka sytuacja. Trudno. Powiem Wam tak, jesteśmy tutaj już drugą godzinkę i gdzieś jakąś się nudzi. Jak nie mogą pływać tutaj w wodzie, to po prostu pomyślał, że ja pewnie mówię do niego. No to im się po prostu najzwyczajniej w świecie nudzi i no, już by z chęcią sobie w ogóle poszły. Ale oczywiście ja powiedziałam, że nie. Wymyśliły taką atrakcję, siedzą. Ja liczę na to, że to okno pogodowe się jeszcze pojawi i pozwolą nam chociaż stopki pomoczyć z tymi rybkami. Także zobaczymy. A jeśli chodzi o internet, słuchajcie, no przez te 2 godziny próbuję cały czas się łączyć. Hasło jest, wszystko jest, zasięg niby super, ale niestety internet nie działa. Także miejcie to na uwadze, że właśnie taki może być psikus. Słuchajcie, zrobiło się 20 stopni, woda jest dalej 23, więc super ekstra jeszcze ciepła nie jest, ale idziemy zanurzyć się, bo te rybki tak fajnie tutaj, nie wiem czy to widać, tu nie ma rybek z tamtej strony. Ludzie sobie siedzą i te nóżki sobie moczą z tymi rybkami, fajne uczucie, a ja chcę tak chociaż do połowy wejść i zobaczyć, bo ta woda tutaj ma takie właściwości regeneracyjne, także też jest fajnie się tutaj pozanurzać, bo podobno działa cuda, jeśli chodzi o skórę, także zobaczymy. Nie no, żartuję, to nie wiem ile by człowiek musiał siedzieć w takiej wodzie, żeby poczuć jej moc. Ale powiem Wam, że chmury odeszły, więc jest takie wrażenie, jakby było troszeczkę cieplej. Słuchajcie, jesteśmy w wodzie, zaczyna kropić, więc pewnie zaraz nas wyrzucą, ale powiem Wam, że woda jest bardzo, bardzo fajna. Teraz ta temperatura znowu spadła 19, a woda jest niby 23. Ale powiem Wam, że jest naprawdę fajne uczucie tutaj. Warto było zaczekać i przejść tutaj do tego momentu. Dzieciaki moczą sobie tam dalej stopy z rybkami. Fajnie, fajnie, powiem Wam, że fajnie. Mogę tutaj chwilę postać. 15:10, naprawdę jest bardzo przyjemnie. Jesteśmy, znaczy ja jestem dalej w wodzie. Dzieciaki coś się nie chcą wchodzić, bo zimno im teraz. Ale woda, słuchajcie, woda ma 23 stopnie, na zewnątrz jest 20. I mnie ryby tutaj po prostu oblazły, słuchajcie, oblazły mnie to ryby. Nie wiem, jak Wam pokazać, że te ryby są tutaj dookoła moich nóg. O, widać teraz, ale jak się poruszę, to niestety one odpływają. Ale centralnie gryzą mi. Dawaj do środka. Nie, daj mi telefon. Nie dam Ci telefonu, przyjdź do mnie. Nie chcą tutaj wejść do środka. Boją się.
Jest takie, słuchajcie, no nie jest, to prawda, że tu jest 27-29 stopni to jezioro, bo no chyba, że latem, tak jak temperatura na zewnątrz jest cieplejsza, no to tak samo ta tafla wody się zagrzeje. Generalnie jak jest słońce, to jest fajnie, no i już im się podoba, bo mogą coś kombinować. I zobaczcie, wyszło słonko, więc idziemy znowu dać sznura do wody. Teraz namówiłam dzieciaki, oswoiły się z rybkami, bo tak niezbyt chciały wchodzić, jak te rybki tak skubią ciało. Także jeszcze raz mówiłam, że jak jest słońce, to na pewno tutaj będzie super. A woda się zrobiła taka bardziej przyjemna. Słuchajcie, dzieciaki teraz wszystkie w jednej grupie i się wygłupiają. Fajnie, powiem Wam, że fajnie teraz się tak cieplutko zrobiło, bo nawet 22 stopnie pokazało, ale to dzięki temu, że wyszło to piękne słońce. Tak to byśmy tutaj naprawdę zamarzli, byliśmy chętni już wracać. Także jak jest słońce, to polecam. Naprawdę patrzcie na okno pogodowe, żeby można było sobie tutaj przyjechać i posiedzieć. Dobra, słuchajcie, młodej się tak podoba, jest tak szczęśliwa, bo to było naprawdę jej marzenie w lutym tu przyjechać. Tak, w lutym chciała to być. A teraz nie chce wyjść nawet z wody. Jest super. Nie wiem, jak głęboko jest, do którego miejsca, bo ja sobie tak chodzę, już mam tak prawie po szyję. Ale naprawdę, jak jest słońce, tak jak mówiłam, to po prostu jest super. Teraz jeszcze czekamy, aż dołączy do nas maluch, ale coś mi ciężko wejść do tej wody, powiem Wam szczerze. Ludzie też na tych leżatkach, fajnie to te parasolki tam chodzi, składa. Udało się? Patrzcie, jeszcze jest taki kotek przy jeziorku. My, słuchajcie, wcale nie wychodzimy, jeszcze korzystamy, siedzimy teraz dalej, rybki jedzą nam stopy. Stwierdziłyśmy, że jak mamy zapłacone, to wykorzystujemy na full. Jest 17:32, tak naprawdę jeszcze 1,5 godziny czynne. 21 stopni jest na zewnątrz. Temperatura powietrza 23 w wodzie. No już tak widzicie, pomału wszyscy uciekają i składają. Ale my stwierdziliśmy ogólnie, że jeszcze siedzimy, bo zrobiło się sympatycznie i fajnie. O, to są te leżaki z tyłu i te tutaj, co my siedzieliśmy. Nam się popsuło, siedzieliśmy na samym końcu. No więc trochę tych leżaków jest, no ale to musicie polować na miejsce, bo nie zawsze się uda tutaj trafić te wolne miejsca. No oni nie chcą iść wejść ciepła woda i chcą jeszcze sobie nogi pomoczyć. Także tak ogólnie podsumowując, słuchajcie, uważam, że jak jest ładna pogoda, to jest tutaj super i fajnie przyjechać. Na pewno sobie zróbcie rezerwację, jak potrzebujecie te leżaki takie bardziej komfortowe. Jeżeli chcecie zaryzykować taki wejść General Admission, no to nie ma problemu. Tutaj jeszcze chciałam Wam pokazać, bo jest możliwość oczywiście tutaj skorzystania z windy dla osób niepełnosprawnych, co mnie miło zaskoczyło, że też pomyśleli o osobach, które chciałyby się tutaj w tej wodzie popluskać. Także zostawię Wam linka pod filmikiem, tak żebyście mogli sobie tutaj zarezerwować wejście. Online będziecie mieli taką, otworzy Wam się takie okno i będziecie widzieć wszystkie te leżaki, te i te. I możecie sobie wybrać rezerwację tych leżaków i wtedy dokładnie to będzie dla Was miejsce przeznaczone, jak przyjedziecie. General Admission to jest tylko wejście i wyłącznie tutaj, zaraz Wam pokażę również. Słuchajcie, co jeszcze wymyśliły moje dzieci? Że musimy zobaczyć zachód słońca. I wysiedliśmy z tramwaju, nie pojechaliśmy, a tylko autobusem 122 troszeczkę, a później się przesiedliśmy w tramwaj od razu na samym końcu. No idziemy zobaczyć sobie zachód słońca, ale z takiego miejsca, w którym byliśmy tam na plaży. Tam po drugiej stronie, więc wiedzieliśmy, że tutaj będzie ładnie. I też rzeczywiście ludzie siedzą i czekają na zachód słońca. Jest taka marina, ale mamy naprawdę bardzo mało czasu. Mamy 2-3 minuty do zachodu słońca i tak musimy podejść trochę dalej, bo niestety z tej strony stoją łódki. I tak jak widzicie, to słoneczko gdzieś tam zachodzi
zachodzi z tyłu